Dawno, dawno temu na uciemiężonym przez złe dominando serwerze Telesta, a w zasadzie nie tak dawno, bo jakieś 6 lat temu i nie tak bardzo uciemiężonym, ale to może o tym w innym filmie, powstała postać o niku Panna Racelwinka, która docelowo po wbiciu 8 poziomu stała się druidem. Nie była to moja pierwsza postać na Celeście, dlatego start był dosyć prosty, miałem już pieniążki z Paladyna oraz z Knighta, którym ówcześnie grałem, więc szybko gdzieś tam przelewelowaliśmy sobie do levelu tam 28 przez jakieś cyklopy i tego typu rzeczy, żeby jak najszybciej bić z obszarówek, po czym przenieśliśmy się na Spike'a, Merianę, i na 45 poziomie szybciutko przeszliśmy do Minotaurów na Oramont, żeby jak najszybciej się wylevelować. Gdzieś po drodze w międzyczasie z kumplem biliśmy jeszcze kulty w Karlin oraz Hero Cave'a w duo, gdzie dość szybko się w miarę levelowało. No i pamiętam do dzisiaj w sumie, jak walczyłem o 80 level, bo miał być serwis Poi i Inku tego dnia, natomiast brakowało mi jeszcze 2 levele i kumpel już czekał przy wejściu na Poi z suplami dla mnie. Natomiast ja jeszcze dolewelowywałem postać, żeby móc w tym serwisie wziąć udział, bo jak wiemy na Poja trzeba minimum 80 poziom, więc wbiłem go rzutem na taśmę i pobiegłem na Poja. Tak, to jest ten... Znaczy, szczerze to nie wiem, czy to ten słynny Poj, na który nie mógł ruszyć dalej, póki Knightlegi się nie znajdą, bo to już stało się na Celeście memem, natomiast ja pamiętam, że na takim serwisie byłem. Nie pamiętam natomiast, czy to było właśnie druidem, czy było to którąś z innych postaci, natomiast byłem na słynnym serwisie Beatki, kiedy Knightlegi, póki się nie znalazło, to serwis nie mógł ruszyć dalej. Jest to mem, ale myślę, że warto tutaj taki humorystyczny wątek wpleść w tą opowieść jak najbardziej. Pamiętam taką sytuację. I tak w sumie po serwisie, no to nadal gdzieś tam biliśmy sobie jakieś głównie duo, natomiast kiedy dobiłem do mniej więcej 110 poziomu, pamiętam, że strasznie mnie wkurzało, bo wszyscy, każdy w grze, kto mnie poznał, pisał do mnie panna, 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 więc to było trochę denerwujące dla mnie i postanowiłem wtedy zmienić płeć oraz nick tej postaci i właśnie wtedy powstał Racel Rozerbiaka. Było to mniej więcej około kwietnia 2018 roku bo mniej więcej z takich dat mam pierwsze śmierci na Racelu Rozerbiace, więc zakładam, że było to mniej więcej gdzieś zaraz po zmianie niku i tak w sumie mi się kojarzyło, że gdzieś w okolicach 110 poziomu, między 110 a 130 poziomem zmieniłem nick. No okazuje się, że prawdopodobnie na 110-111 poziomie miało to miejsce z tego, co udało mi się znaleźć. I od tego czasu rozpoczęła się historia Racelka Rozerbiaki. Były to czasy, kiedy no, głównie zapiekałem Glot Bandity, które stały się na przynajmniej z 90 leveli moim drugim domem, bo myślę, że nawet do ponad 200 były one przeze mnie twardo zapiekane. I tak, to te czasy, w których Becia do dzisiaj wypomina mi, że robiła mi imbu, a przy okazji pranie mózgu, no ale no, nie oszukujmy się, setny druidek wierzy we wszystko, byleby tylko zrobić mu imbu i nie ukraść jego cennej różdżki. No ale do dzisiaj Becia mi to wypomina, jest to chyba jej największy sukces życiowy. W sumie nie dziwię się, robiła imbu samemu wujkowi Racelowi. Pozdraw dla Beci z tej okazji. No i w każdym razie walczyliśmy tak sobie mniej więcej do 200 levela. Pamiętam, że gdzieś koło 200, chyba na 220 zrobiłem dłuższą przerwę, myślę około co najmniej roku, może nawet więcej od Tibiki, gdzieś tam chęci opadły. Natomiast wróciłem mniej więcej po tej przerwie i wtedy grałem głównie w Team Huncie i zapiekaliśmy wtedy, udało się złapać teamek, pamiętam, że był tam Elite Alcometer był Knightem, to był 200
chyba w tamtym momencie 50 Knight z Fermbers Hatem, więc no na 200 biednym Druidku robiło to wrażenie. I expiliśmy sobie w tym huncie wtedy w Korwocu, głównie na Isle of Nightmare, czyli na tak zwanej Isli. Wierzcie bądź nie, wtedy to był naprawdę top spocik na takie levele, był fajny exp, fajny proficik i naprawdę tam się dobrze się tam zapiekało. Przy okazji bite gdzieś tam były magic levele, pamiętam, że gdzieś w tamtym okresie też dobijałem 100 magic level. No i tak do 300 poziomu mniej więcej sobie tam siedzieliśmy. Gdzieś przed 300 bodaj, że poleciały nerfy na Islę, co, że tak powiem, nie przypadło mi specjalnie do gustu i zaczęliśmy gdzieś tam w duo zapiekać same elfy. No natomiast po tych nerfach i też chyba wtedy, jak dobrze pamiętam, weszło Isavi w aktualizacji i też nie przypadło mi do gustu i znowu zrobiłem sobie przerwę. Tym razem no dość sporą chyba, myślę, że z 2 lata to było przerwy, no może z rok znów. Tak, chyba to był rok, bo wróciłem gdzieś w okolicach pandemii, czyli jakoś początkiem 2019 albo końcem 2018, coś takiego. W każdym razie wróciłem do gry Knightem, ale gdzieś tam teamek, którym grałem Knightem, się rozpadł ale gdzie w międzyczasie załapałem się do gildii, tam poznałem Samiona, Kizę i jeszcze w międzyczasie namówiliśmy do powrotu Mikiego i przesiadłem się na Druida, bo po prostu brakowało tam do teamku Druida, więc wróciłem do gry Druidem. No i tu było twardo, tu zapiekaliśmy głównie katedrę, czasami jakieś flimsy, zdarzył się Prison, ale no spektry to były bite naprawdę potężnie były bite spektry, gdzieś tam dobiłem 110 chyba Magic na czysto w międzyczasie, no i tak do 450 to te spektry były katowane. Wiadomo, gdzieś tam jakieś były przerwy na falcony, tego typu rzeczy, natomiast katedra była twardo zapiekana. Gdzieś tam chłopaki też trochę pokończyli granie, w międzyczasie ten teamek się rozsypał. Zacząłem grać trochę z Ojcowskim, będąc w międzyczasie już w Eternalach, którzy byli ówczesną Akademią Elfu. I tutaj biliśmy Koby. Gdzieś przed 500 poziomem, jak ci, którzy są na kanale już dłużej. Popadłem w niełaski Little Hero i zaczęli za mną biegać jakiś tam Lentix, Demons, tak dalej. No trwało to jakieś 5 miesięcy, mniej więcej, no głównie dlatego, że w sumie grałem, bo sprawiało mi to przyjemność, 2, że trochę wjechali mi na samym początku na ambicje i wtedy stwierdziłem, że skoro tak, to sobie troszeczkę pobiegamy. Natomiast w międzyczasie przeszedłem z Eternali do Refugees, gdzie jestem do dzisiaj. I nie wiem, jak już tam na 500 którymś poziomie zaczęliśmy bić Fire Lipki, no to tam niestety chłopaki już niespecjalnie mieli ochotę przychodzić KS-ować. Czy jakie były powody ich rezygnacji, to wiedzą chyba tylko oni. Natomiast to faktem Fire Lipka to był spot, który naprawdę, ale to naprawdę był zapiekany. Na dzień dzisiejszy mam chyba z 200 000 książek i squidów zabitych, więc trochę się tam posiedziało, trochę czasu spędziło. Trochę teamków się przemieliło, bo w międzyczasie grałem z MDN-em, z Lejkiem Kamilą, z Kizą, z Darkulikiem, z Feworkiem, z Kulką, z Siochem, no i pewnie jeszcze z pierdeliardem osób i trochę by wymienienie wszystkich tutaj zajęło. Tak czy owak wszystkich oczywiście pozdrawiam. Dzięki za czas spędzony na wspólnych huntach, było bardzo miło. W międzyczasie oczywiście przenosiliśmy się na Energy Lipkę, coś tam trochę próbowaliśmy Solvara, biliśmy też Krater. Był i epizod na Isavi, za którym nigdy nie przepadałem i chyba to się już tak naprawdę nigdy nie zmieni. Oczywiście, nie wspomniałem, jak
pewnie, ale ci, którzy obserwują kanał, no to pamiętają czasy, jak byłem KS-owany i biegaliśmy po kilkanaście godzin dziennie na same elfach. No też całkiem fajny tibijski czas. No i co tu dużo opowiadać. Po ciężkich zmaganiach na lipkach i kraterach i innych spocikach, tudzież elfach, w końcu się udało. Mamy 1000 level, także dziękuję w tym momencie wszystkim, z którymi miałem okazję do tej pory grać, których spotkałem na tibijskich szlakach. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali przez ten cały czas kanał, którzy wpadali na live'y, którzy gdzieś tam wspomagali mnie, czy to Tibia coinami, czy jakimiś giftami w grze, czy donatami, czy po prostu zostawiali lajki, subskrybowali, albo po prostu dyskutowali na czacie, bo uważam, że to był bardzo fajnie spędzony czas, bardzo fajna przygoda. Oczywiście jeszcze nie kończymy z Tibijką. Co się wydarzy w najbliższym czasie, tego nawet ja jeszcze dzisiaj nie wiem. Plany są różne, może zostawimy RCL-ka, może zrobimy upgrade'a, może zmienimy profesję, tego nikt nie wie. Natomiast fakt jest taki, że cel mój nadrzędny tibijski został osiągnięty i tak naprawdę zawsze chciałem gdzieś tam bić ten 1000 level, to się udało, także jestem z tego bardzo zadowolony. Teraz jak sobie ustawimy podejście do gierki, to się jeszcze okaże. Natomiast w dzisiejszym filmie to już wszystko. Zapraszam oczywiście wszystkich na live'y. Jeśli film się podobał, zostawcie łapę w górę. Oczywiście jeśli nie subskrybujecie, zostawcie subka. No i do zobaczenia, do usłyszenia na tibijce. Cześć, trzymajcie się, hej. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night
last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I